No i poranek na Śląsku przywitał mnie zerem. Taki mamy szron. No jest błękit, ale chłodnienko. Tak, wyszłam na ogródek zobaczyć, jak wygląda pięknie oszroniona juka. Jak idę, to tak skrzypi trawa, ale rzeźko, przyjemnie. No więc tak, przede wszystkim trzeba zmienić kalendarz. Codziennie to robię. Tak, jest pierwsze. Drugi. O, nie Friday. A teraz idziemy otwierać kalendarz adwentowy. No tak, dzień pierwszy. Otwieram pierwsze pudełeczko. Taka piękność. Tutaj. I otwieram pierwsze pudełeczko od Missani. Zobaczcie. Taka piękność. I tutaj jest, tak jak mówiłam, merino i nylon. A tutaj jest merino i jedwab. A jak wracałam z Gdańska, to jeszcze wstąpiłam do TK Maxxa. Bardzo lubię ten sklep, bo ja lubię takie klimaty. No teraz już jest coraz mniej tych angielskich rzeczy, ale no są różne inne. Więc tak, kupiłam sobie serwetki takie. No spójrzcie, jaki fajny ciastek. Tak mnie naszło. Kupiłam taką foremkę na takie muffiny, ale na duże muffiny, bo ja mam foremki oczywiście, ale to są takie, no naprawdę na te duże. Jak robię takie muffinki z o rany, jak się nazywają, z jagodą kamczacką, to one są bardzo duże i nie miałam, zawsze mi tam wypływało to ciasto. Myślę, że teraz jak na 2 razy to ciasto sobie poporcjuję, to akurat będą w sam raz. Więc taką foremkę sobie kupiłam. Właściwie były 2, ale i tak by mi się do pieca nie zmieściły, więc będę musiała piec na raty. Oczywiście kupiłam sobie podkładkę w renifera. Bardzo lubię, mam takie 2 fajne renifery, ale w tym roku chyba ich nie pokażę, bo są w magazynie, ale o tym jeszcze Wam opowiem w dalszej części filmu, bo muszę się spieszyć, bo właśnie jadę oglądać też kolejny magazyn, gdzie będę musiała przenieść swoje rzeczy, ale o tym właśnie Wam więcej opowiem. No i taką podkładkę, myślałam, że to jest od Laury Ashley, ale nie, to indyjski wyrób jest. Kiedyś, mam nadzieję, sobie sama utkam takie nakrośnie, które mam, jeszcze nie jest odpakowane. I co jeszcze sobie kupiłam? A, wieszaki od Laury, bo brakuje mi tam w Sopocie takie wieszaczki. I kupiłam sobie świeczkę, ale wiecie co, nie możecie tego poczuć, no po prostu, no bardzo jest mi przykro, ale peppermint i hot chocolate. I po prostu to jest taki zapach. Czekajcie, ja sobie powącham sobie.
No jakbym piła taką czekoladę. Naprawdę z miętową. I jeszcze do tego kupiłam sobie taką choinkę, taką szklaną choinkę. W zamyśle włożę sobie tutaj światełka, postawię w mojej sypialni, ponieważ jak zauważyliście pewnie w ostatnim filmie, mam sypialnię w stylu marynarskim, no więc niebieska choinka będzie ok. Do zobaczenia za chwilę. No, to jadę do Łąki, to jest taka wieś koło Pszczyny. Właściwie no Pszczyna to jest, tylko wieś. I jadę zobaczyć nowy lokal. No i za chwilę wam, proszę. Kociołek wiedźmy się gotuje. No już powinnam zmienić te talerze, ale wiecie jak ja bardzo lubię te wiedźmowe. Tu ja, a tu jest drugi. Więc tak, z kociołka na talerze, no bo przecież nie samym vlogowaniem człowiek żyje, no też trzeba trochę zjeść od czasu do czasu, prawda? No to do zobaczenia w kolejnym filmie. No i tak, z całego dnia zrobiła się już 22. Ciemno jest bardzo i dlatego tutorial będzie na koniec tego filmu. Troszeczkę poszachraję i zrobię go po prostu rano, jak będzie dzienne światło, dlatego że nie przywiozłam sobie z Sopotu takiej części do lampy, którą się wkręca do statywu. Ja ją zostawiłam, tą część razem z lampą, którą tam zostawiłam. Tutaj mam drugą lampę, ale nie myślałam, że po prostu można ją tak jakoś zamocować, no nie da się. Więc muszę to zostawić na jutro. Wprawdzie sobie doświetliłam 3 lampami, ale niestety no fatalnie to wygląda. Żeby nie było, że tak rzucam słowa na wiatr, to nie, no otworzyłam te akwarele i tak sobie troszeczkę podudlowałam, czyli pobazgrałam. Muszę Wam powiedzieć, że sprawiło mi to ogrom radości. Dawno nie malowałam akwarelą, naprawdę chyba, ja myślę, że w zeszłym roku albo tak na początku tego roku, także no prawie rok. Trzeba się trochę rozmalować, jak to się mówi w moim środowisku artystycznym. Trzeba się najpierw trochę rozmalować, żeby skóchy nie zaliczyć, więc no rozmalowałam się troszeczkę. I powiem Wam, co z tego można zrobić. Ja pokażę, jaki pędzelek używać, jaką farbę, jak ją mieszać no i co z tego można zrobić, bo nie tylko kartkę świąteczną, można zrobić szereg innych rzeczy z takich malunków, bazgrołków takich. No tak, to tyle odnośnie tej akwarelki. I tak jak mówię, na koniec tego filmu będzie tutorial. Także kto wytrwa do końca, to będzie miał bonus. A jeszcze miałam Wam powiedzieć o tej łące, bo jak wiecie, ja mam bardzo dużo zainteresowań i no stety lub niestety te zainteresowania wiążą się z dużą powierzchnią, to znaczy zajmują duży areał, o może tak powiem. I jak zaczęliśmy tutaj robić trochę remontu w tym domu i stwierdziłam, że trzeba znaleźć jakiś magazyn i trzeba wywieźć część rzeczy, ponieważ no rzeczywiście, wiecie, zajmując się patchworkiem zawodowo, zostało mi prawie 300 belek tkanin. To jest bardzo dużo. To są wszystkie tkaniny patchworkowe, takie amerykańskie. Ci, co są dłużej na kanale, to wiedzą, że ja sprowadzałam ze Stanów tkaniny stricte produkowane do patchworku. One mają zupełnie inną technologię produkcji, są trwalsze niż taka ubraniówka, są takie bardziej mięsiste. Po prostu no, inna produkcja jest, żeby ten patchwork przetrwał tam ponad 100 lat nawet. Prany w pralce, suszony w suszarce takiej bębnowej.
Więc no tak, zostało mi bardzo dużo tkanin i zdecydowałam, że je wywiozę. No i szukam, mamy ten magazyn bardzo daleko, bo prawie ponad 50 km stąd. I mąż znalazł blisko, bo niecałe 9 km od tego domu w Pszczynie. W miejscowości, gdzie jak mieszkaliśmy w Tychach, szukaliśmy domu i przeprowadziliśmy się do Pszczyny, do Łąki, do tej wsi. Niedaleko tego domu, gdzie mieszkaliśmy na początku, gdzie remontowaliśmy. W ogóle wiecie, no taki sentyment trochę. Działka jest zapuszczona, tam już jest chyba trzeci właściciel. No ale no to trudno, no. Jak dbasz, tak masz, no. No więc ja mam tutaj, tak dbam, mam taki bajzel, że muszę się za to wziąć, ale tak sukcesywnie nie chcę. No siły na zamiary, wiecie. Więc tak, zdecydowałam, że po prostu tą ceramikę chcę przenieść tam właśnie do tego magazynu. To jest taki fajny, a pokażę Wam tutaj taki domek, który mąż znalazł. I dobudowany jest po prostu taka część dobudowana, więc fajnie, bo tam cały czas ktoś jest, nie jest to gdzieś tam na odludziu, nie trzeba się martwić, cieplutko, milutko, jaśniutko, więc no myślę, że ta ceramika teraz mi pójdzie, bo ja już parę razy tutaj troszeczkę narzekałam, że nie mam takiej pracowni z prawdziwego zdarzenia, bo faktycznie ceramika, glina jest takim brudnym medium, a ja ją robię w kuchni i w salonie, no więc trochę to było tak nie po drodze. I bardzo się cieszę, że to tak niedaleko i będę sobie mogła sama dojechać. Także fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę z tego, że będę miała tą pracownię tutaj na miejscu. No jak już wrócę z tego Sopotu, bo wiecie, ja dalej tam ciągnie. Ale muszę jeszcze poczekać tydzień. I to tyle odnośnie tego, żebyście wiedzieli, po co ten magazyn, bo tak, te tkaniny ja sobie tutaj urządzę i wprawdzie odchodzę od patchworku, ale nie tak do końca, bo ja lubię szmatki ciąć, zszywać, no i tak okazjonalnie na pewno będę robiła patchwork, natomiast no już nie zawodowo, tak, no odchodzę od tego. Chcę się skupić bardziej na malowaniu, bardziej właśnie na tej ceramice być może, bo to też tak malarsko się można wyżyć w pewnej części, czyli w szkliwieniu. No i oczywiście będę sobie coś tam dziergać. I tak, odnośnie dziergania jeszcze chciałam powiedzieć, bo w komentarzu do mojego zerowego vlogmasa było takie pytanie, czy nie haczą mi się te koshitsu i te druty no i czy rzeczywiście jest to dobry wybór. No więc tak, ja już miałam doświadczenie z tymi drutami, dlatego się zdecydowałam na nie, bo ja przerabiałam, no to jest nieskończony udzierg i pójdzie też do sprucia. Jejku, ja chyba sobie nic nie zostawię. Jak tak dalej pójdzie, to ja wszystko spruję. No ale włóczka to też dobre medium, tak jak glina. Można na okrągło pruć i przerabiać, tak jak glinę. Można tłuc i znowu moczyć i znowu coś tam lepić. No jeżeli nie jest wypalona, prawda? No ale mówimy o surowych rzeczach, tak jak tutaj na przykład sweterek i tak mi się podoba ten ścieg, bardzo. Ja zaczęłam robić taką narzutkę i ona w zasadzie jest skończona, tylko trzeba ją zszyć. Ja sobie ją tutaj tak narzucę. Tak, o widzicie? To miała być taka narzutka krótka na sukienkę taką na szeleczkach. No nieraz jest tak chłodniej już, albo nie wypada gdzieś taki z takim wydekoldowanym ciałkiem. Więc taka miała być, o rany, tu mi białka gdzieś fruwa znowu. Taka miała być narzutka i to jest takie malutkie, naprawdę. To miało być takie bolerko, o, takie bolerko. I ja miałam schudnąć, no ale kurczę, nie schudłam i stwierdziłam, że ja to jednak spróję i zrobię sobie jeszcze raz takie samo, tylko troszkę większe. I ja tą włóczkę, to był Austermann, rany, to się tak rozwija z tych motków, spójrzcie.
To jest takie porozwijane, to tak spada ta włóczka, bo ona jest, to jest jedwab z silk cotton, to jest jedwab z boniu, no z kotonem, czyli z bawełną. I jest 30% tego jedwabiu i 70% bawełny. To coś takiego robiłam. I ja używałam tutaj drutów, no i teraz oczywiście okularów brak. Zaraz przyniosłam, nie? Także, bo myślałam, że do tego malowania będą okulary, ale jednak nie potrzebowałam okularów do malowania. No jeszcze nie jest tak źle. Ale te druty to były chyba 4, tak mi się wydaje. 4, tak, to są 4. I to są właśnie Koshitsu druty. Tak myślę, że to są Koshitsu. Albo Sinit, albo Koshitsu. Kurczę, ja nie wiem, nie znam się na tych japońskich nazwach. W każdym razie to są takie, one są chyba dłuższe. I też są wkręcane. One nie są na stałej żyłce, tylko są wkręcane. O. I robiło mi się fantastycznie. Nic nie haczyło, kompletnie nic. Kompletnie. Także ja po prostu kupiłam te druty, które Wam pokazywałam. Kupiłam je w ciemno. W ogóle się nawet nie zastanawiałam, bo bo tak, no, z tymi mam bardzo dobre doświadczenie i dlatego, ale będę wam mówić, oczywiście, jeżeli tylko zacznę robić na tych drutach, to powiem, jak mi się przerabia i jak to się wszystko ma do siebie. Ja mam druty japońskie, jak wiecie, one się nazywają hia chyba. Zaraz sobie tutaj sięgnę, bo też mam. Ale tak, hia. Tylko to są metalowe druty. I one też mają różne żyłki, różne gwinty i też mi się fantastycznie robi tymi drutami. Także no Japończycy, ja nie wiem dlaczego, może taki egzemplarz jakiś felerny ktoś miał, bo ja nie mogę narzekać. No, na razie tylko przerobiłam jedną rzecz, ale nie mogę narzekać na te druty, naprawdę. Fajne są te połączenia i właśnie mnie się podoba w tych drutach to, że tutaj jak się wkręci to porządnie, to po prostu tutaj nic nie haczy. Właśnie to jest takie gładkie. Ja mam problem z niektórymi drutami z Knit Pro, bo jednak pomiędzy tym gwintem a wkrętem, poprawnie, to tutaj nieraz mi coś tam haczy. A to nie, kompletnie nie. Bardzo dobrze jest zrobione. Jedna powierzchnia, ja nawet się zastanawiałam, jak wzięłam te druty, to się zastanawiałam, czy czasami one nie są na stałej żyłce, bo nic nie widać, kompletnie nic. I nie haczy naprawdę nic, ja nie miałam żadnego problemu. No więc to tyle, na dzisiaj nie podziergałam, bo dzisiaj miałam taki spokojniejszy dzień z tego względu właśnie, że wczoraj no dużo kilometrów zrobiliśmy, bo jednak ponad 500, prawie 550 jest z Pszczyny do Sopotu. No i trochę jestem zmęczona dzisiaj. No ale nic, zrobię sobie jeszcze herbatkę i pójdę do łóżeczka podziergać. Wreszcie podziergać, bo wszystko już ogarnęłam, można powiedzieć. I bardzo się cieszę, że właśnie, że mi tak wyszedł ten dzień, bo muszę Wam powiedzieć, że się troszkę martwiłam, co ja nagram, ja tylko w domu siedzę, a okazuje się, że nie siedzę w domu, gdzieś tam wyszłam, coś zrobiłam, to na trawkę, to pojechaliśmy właśnie zobaczyć to pomieszczenie. Nie zrobiłam zdjęć, bo tak troszeczkę się krępowałam, bo ci Państwo cały czas z nami byli. Jeszcze tam dogadywaliśmy różne rzeczy, bo wiadomo, że pracownia ceramiczna musi mieć wentylację, no bo piec jednak jak wypala się ceramika, a szczególnie szkliwienie, no to jednak to jest chemia, więc no, trzeba to gdzieś odprowadzać na zewnątrz, żeby się nie potruć. No i ustalaliśmy różne sprawy i tak było trochę krępujące, żeby nagrywać, ale naprawdę pomieszczenia są fajne, są
3 fajne pomieszczenia. Jak już będę miała umowę podpisaną, no to wtedy, a już to będzie w grudniu, bo już musimy się przeprowadzić w grudniu właśnie z tymi zabawkami. No i jeszcze oprócz właśnie pieca mojego, w 2 pieców, piecy, tak, 2 piecy. To jeszcze laser, bo przecież mąż dalej te linijki do pikowania i do patchworku ma zamówienia i po prostu no też musi tą produkcję uruchamiać co jakiś czas. Więc tak, bardzo się cieszę, że już nie będzie tego w domu. Bardzo się cieszę, bo to jednak mieszkanie na takiej hali produkcyjnej to do przyjemnych nie należy. No więc tak, tyle Wam wyopowiadałam. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Bardzo się cieszę, że wytrwaliście do tego momentu, bo to jeszcze nie koniec. Nie koniec. Wytrwaliście. Jeżeli Wam się podoba taka forma i w ogóle vlogmas mój, to dajcie kciuk w górę, łapkę w górę. Skomentujcie oczywiście, zasubskrybujcie kanał, bo bardzo dużo osób ogląda, a nie subskrybuje. Więc zasubskrybujcie też, żebyście dostawali powiadomienia. To musicie oczywiście dzwoneczek jeszcze nacisnąć. Tak, a ja już szykuję kolejne dni, bo okazuje się, że to jest tak jak z malarstwem i ze wszystkim. Jeżeli się tego nie robi, to w ogóle nie ma się pomysłów, a jeżeli się zaczyna coś robić, to mózg się tak odpowiednio nastraja i wtedy no tak zaczynają same te pomysły spływać, a może to, a może to, a może to można pokazać, może to. Także no może mi nie braknie pomysłów do końca, chociaż dalej jestem przerażona, bo to jeszcze jest 23 dni. No ale nic, no fajnie, taka zabawa. Taka zabawa i fajnie, że chcecie uczestniczyć w tym. Naprawdę jestem szalenie wdzięczna. Więc teraz tak, zapraszam Was na tutorial, jak malować akwarelą świąteczne motywy. No tak, witam Was w tutorialu, który chciałam dla Was zrobić, ale na początek będziemy malować takie, tak jak Wam pokazałam już wcześniej, takie bazgrołki z różnych gatunków drzew iglastych. I teraz tak, w związku z tym, że mam na ogródku różne drzewa, to chciałam Wam pokazać różnicę. To jest świerk. I on ma takie, a może ja tutaj, on ma takie rzadkie igiełki i bardzo kujące. Oczywiście część z Was zna drzewa iglaste, więc, no ale dla tych, którzy może nie widzą różnicy, nie zajmują się tym, to dlatego to mówię. I to jest świerk, ma kujące igiełki. To jest jodła i ona ma bardzo przyjemne igliwie, takie, takie, no i zupełnie inne ma, widzicie, ma takie w koło, te igiełki są w koło, a świerk ma tak na płasko, można powiedzieć. Też niby ma w koło, ale bardziej układają się z jednej i z drugiej strony, a jodła ma takie gęstsze i grubsze igiełki ma. Natomiast to jest sosna. Tyle mi się udało zerwać z drzewa od sąsiada akurat. To też od sąsiada, ale na moim kawałku areału już to rośnie, więc sobie mogłam przystrzyc takie 2 gałązki. Jodłę mam swoją, a to też jest od sąsiada. No i sosna ma takie kępki, widzicie? Długie igliwie i takie kępki. Jodła taka, nie pamiętam jak się nazywa, to też ma takie właśnie takie długie pasma i one są po prostu takie jak włosy. No, ale zajmiemy się w zasadzie 2 rodzajami igiełek. To znaczy takie a la świerk czy jodła kamczacka i
sosna. Teraz tak, odłożę to na bok i zaczniemy malowanie. Co potrzebujemy, żeby namalować taką kartkę? Chodzi o to, że wymyśliłam sobie, że będziemy malować na całej powierzchni takie igliwie po prostu, takie gałązki. No więc co potrzebujemy, żeby namalować takie igiełki? Blok akwarelowy, najlepiej 300 albo 250. Ja ten blok kupiłam w Action bardzo dawno temu. To jest dobry papier. Nie wiem z jakiej firmy, to jest naprawdę nieistotne, dlatego że no umówmy się, nie będzie to taki jakiś góra profesjonalizm. Po prostu mamy się rozmalować. Jakaś paleta, też nie musi być profesjonalna. Ja tu będę używała talerzyka porcelanowego, może być, bo farba akwarelowa nie jest farbą toksyczną i można po prostu używać na naczyniach takich, z których się korzysta w kuchni, a potem łatwo się zmywa. No i pędzelek. Pędzelek będę używała taki, zaraz mam tutaj jeszcze jakieś takie pędzelki, troszkę zniszczone, ale nie szkodzi. To tak jak mówię, nie będzie hura profesjonalizm, mamy się pobawić. Więc jakiś pędzelek taki w miarę przydałby się cienki, no bo te igiełki jednak są cienkie. I oczywiście woda, nie wiem czy to widać tutaj teraz, a nie widać. To może sobie tak przesunę tutaj, o, woda do płukania pędzelka, farby. Ja mam oczywiście farby profesjonalne, szminkę, ale możecie użyć farb takich szkolnych, to nie jest żaden problem. I przydałoby się trochę ręcznika kuchennego do wycierania pędzla. Wody powinny być 2, ale poradzimy sobie tym razem. Jedna szklanka wody wystarczy, żeby tylko ten pędzelek opłukać. I teraz tak, no jeżeli chodzi o kolor, no to też się różnią te kolory, bo świerk jest taki bardziej nasycony. Tutaj ta moja jodła jest taka już wpadająca w żółty kolor. Te igiełki są takie bardziej żółte, aczkolwiek gdzieś tam na górze ona się przebarwia właśnie na taki szmaragdowy, na taki zielony z dodatkiem niebieskiego. No a sosenka ma taki typowy zielony kolor sosny, chociaż tutaj to już jest wypłowiała. O, tutaj może widać taki zielony, leśny można powiedzieć. No więc tak, przede wszystkim musimy sobie rozmieszać farby. Ja tu już mam rozmieszane, czyli bierzemy z pudełeczka. Najlepiej to pudełeczko zwilżyć, te farbki zwilżyć sprayem, żeby one troszeczkę wody dostały. No i później sobie mieszamy na palecie z wodą taki kolor, jaki chcemy. No ja tutaj wybrałam taki właśnie zielony można powiedzieć leśny. I teraz tak, bawimy się w ten sposób, że rysujemy sobie, no malujemy sobie taką gałązkę, dosyć cieniutko, tak, o. I do tej gałązki domalowujemy takie igiełki. No oczywiście ja powinnam tak inaczej trzymać pędzel, ale nie wiem akurat, czy to będzie widać w kamerze. O, takie igiełki tej jodły. To one są gęstsze, widzicie? Jodła ma takie gęstsze igiełki. Takie igiełki jodły. I takie pojedyncze igiełki będziemy malować. O. Nie muszą być takie dokładne. No igła jak igła, wiecie. Może tu trochę. Tak sobie pomalujemy. O. Znowu trochę farby. Znowu, o, żeby nie za dużo. I znowu leciutko. I jedziemy. Nie muszą być takie równe oczywiście. Znowu trochę farby. Zobaczcie, jaka fajna zabawa. Kolejne, może tak, o.
Znowu tutaj tak może, o. I tak malujemy sobie całą kartkę. W takie oto gałązki. No i oczywiście nie będę tutaj całego filmu Wam pokazywać, bo to by było nudne. Ale tak pokażę Wam zasadę. To nie jest nic trudnego, takie piórka. Można powiedzieć w tę stronę i takie o kreseczki. Spójrzcie. Nawet jeżeli będziecie mieć grubszy pędzelek, to naprawdę nic się z tym nie dzieje. Zobaczcie. To ma być zabawa. To ma być zabawa. Jedne krótsze, jedne dłuższe. Nie musi to być dokładnie. Akwarela jest akurat to, co my tutaj, co ja pokazuję, to nie jest żaden taki jakiś wielki artyzm. Po prostu mamy się świetnie bawić. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Bardzo przyjemnie. I tak robimy sobie całą stronę. Tą A4, żeby się troszeczkę przyzwyczaić też do tego pędzelka, żeby się przyzwyczaić do trzymania tego pędzla, do farb, jak ten pędzelek się zachowuje, bo przecież jeżeli nie mamy wprawy, no to wiadomo, że będzie na początku troszeczkę stresu może, a ma nie być żadnego stresu, mamy się po prostu świetnie bawić i relaksować. I kolejne. Widzicie? Tak, luźniutko ręka, bez spiny. Bez spiny. Tak sobie malujemy. O. Zaczęłam od takich małych, a teraz już zaczynam mieć rozmach. To tak zazwyczaj jest. Tak się maluje od takich, ach, to tak troszeczkę, bo co to będzie, a potem jak już się tak wiatr w żagle dostanie, to potem już, och, sprawia to ogrom frajdy, radości. I jeszcze może tutaj tak, w tę stronę. No, widzicie, nie musi być nawet tak. To wszystko, nawet jeżeli nie jest domalowane, to można sobie, że tak powiem, dopatrzyć, dośpiewać. W tą stronę może teraz gałązkę. I tak. I teraz jeszcze tutaj na dole. Tak. Jeszcze tutaj, o tak, może w tę stronę wezmę. Jeszcze tu i jeszcze ze dwie, może w tą stronę. Tak mniej więcej trzeba zobaczyć, jak to wygląda na kartce, żeby w miarę było tak równo ułożone, w sensie, żeby nie było takich dużych przestrzeni wolnych, najlepiej. Czyli tutaj kłania nam się kompozycja, żeby nie było tak, że gdzieś tam są takie wolne przestrzenie, dużo wolnych przestrzeni, ale nawet jeżeli się zdarzą Wam takie przestrzenie, to proszę się nie przejmować. Przede wszystkim mamy się bawić, a te wolne przestrzenie zaraz pokażę Wam, jak można je wykorzystać. Tak, jeszcze tutaj jakąś taką damy, o, namalujemy taką gałązkę. No może tu jeszcze, żeby tak całą kartkę, ja pamiętam właśnie, żeby całą kartkę zamalować. Pamiętam od przedszkola pani już mówiła, prosiła, żeby coś tam namalować, jakiś był temat, powiedzmy domek, słonko, tam, co tam się robiło jeszcze.
domek, słonko i płotek, prawda? No i tak, niektóre dzieci gdzieś tam takie malutkie malowały i już oddawały te rysunki, a pani mówi, no ale tu jeszcze masz wolną przestrzeń, ale tu jeszcze coś domaluj, ale tu jeszcze coś dorysuj. No naprawdę pamiętam, że ja nigdy nie miałam z tym kłopotu, ale wiem, że już od przedszkola i w klasach tych 1-3, no kiedyś to nie było podziału, ale w tych właśnie takich klasach, gdzie były dzieci takie mniejsze, no to były te problemy. No i właśnie, i już mamy tutaj powiedzmy takie gałązki tej jodełki namalowane. Teraz możemy sobie wziąć grubszy pędzelek, na przykład ten mój taki zużyty, pędzelek taki okrągły, nieokrągły, zobaczymy i będziemy się posiłkować czerwoną farbą. Tu była zielona, a teraz weźmiemy sobie czerwoną. Tutaj mam taką czerwoną karminową, nie, karmin to jest ten, a to jest taki cynober. Cynober. No i mamy cynoberek i będziemy sobie malować takie jagódki po 3 jagódki w tych środkach. Spójrzcie, takie 3 jagódki, o. Takie 3 jagódki. I też nie musi być to tak bardzo dokładnie. No takie kropeczki. Tu takie mniejsze gdzieś, tu też mniejsze, a tu już takie większe. I jeszcze wezmę cynoberka. No cynober z tą leśną zielenią to naprawdę to są takie charakterystyczne kolory świąteczne. Tutaj i biel kartki oczywiście. No spójrzcie, jak ładnie świątecznie to już wygląda. Podoba mi się. O, tu jest duża dziura. Tak. Jeszcze tu. I też, żeby tak nie było jedno pod drugim. Widzicie? Te jagódki są tak rozmieszczane różnie. Różnie są rozmieszczone. O, jeszcze tutaj. A może tu jeszcze taką mniejszą. Tutaj coś. Spójrzcie, jak fajnie. O. Tak. A jeszcze tutaj zrobimy. Tu może. Tak, bardzo mi się podoba. Tu jeszcze takie coś. Jeszcze tutaj jest parę dziurek. Tak, teraz można zobaczyć, jak ta karteczka wygląda. Może tu jeszcze takie małe, 2. Troszkę większe zrobię. Tu troszeczkę większe. O, tak. No i bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. No gdzie jeszcze dodać? Gdzie jeszcze? O, tu coś poprawię, żeby było ciemniej. No, może jeszcze poprawię, tak mi się wydaje, że tutaj coś jest takie za jasne, więc też można, jeszcze raz można to nie bać się, po prostu zabawa. Tutaj też troszeczkę jakby było, o, zobaczyć. Wcale nie musi być tak mówię, takie wymuskane. Mamy po prostu się dobrze bawić. O, tak. No, myślę, że o, może jeszcze tutaj taką małą gałązkę. Nie musimy zostawiać tak zwanego marginesu, dlatego że cała kartka będzie wykorzystana do innych rzeczy, to znaczy do różnych rzeczy. O, może jeszcze tutaj zrobię, może tak. I te igiełki też nie muszą być takie właśnie proste. Jedna może nawet iść tak jakoś, o widzicie, też w tych gdzie to było, o, w tych świerkach. No te igły tutaj są, jest przerwa gdzieś, jest tak, no one nie są, widzicie, tutaj idzie tak, a ta idzie po prostu już
w drugim kierunku zupełnie. Także też nie, warto obserwować przyrodę, żeby po prostu wiedzieć, jak wygląda. Nie z pamięci, tylko właśnie z obserwacji. To dużo daje taka obserwacja. No i jeszcze może tutaj tak w tym rogu, żeby tak nie było pusto. No i fajnie, bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze brakuje mi jagódki, tu. I jeszcze tutaj zrobimy jagódkę. Taką czerwoną, o. Widzicie? No i super. Tutaj jeszcze coś by mi się przydało. O. Tak, i teraz czekamy, aż kartka wyschnie. Jak wyschnie, to powiem Wam kolejny etap. Ja jestem w każdym razie zadowolona z tego, co tutaj widzę. Widzimy się za chwilkę. I tak, zrobiło się już ciemno, światło jest nie najlepsze, ale chciałam Wam pokazać, co wyszło z tych moich gryzmołków. Pocięłam na takie kawałeczki i zrobiłam 2 zakładki i szereg tagów do prezentów. Zobaczcie, jakie fajne. Tu można napisać imię, albo tutaj, jak się chce. Także tutaj ścięłam rogi i zrobiłam dziurkaczem dziurki, bo oczywiście to profesjonalne urządzenie takie, nie pamiętam jak ono się nazywa fachowo, do robienia dziurek różnej średnicy, no też właśnie wywiozłam, więc tak, takie tagi można zrobić zakładki. No, a następny tutorial to już będą właśnie kartki świąteczne. Z tego też można zrobić kartkę świąteczną i pokażę w następnym tutorialu akwarelowym, jak można wyciąć i zrobić właśnie z tego kartkę świąteczną, z takich bazgroków, z takiej zabawy w sumie. Także mam nadzieję, że tutorial Wam się przyda. Oczywiście fajnie jest zrobić na całej powierzchni jeden wzór, a potem to wykorzystać w różnych konfiguracjach i do różnych celów, no bo to właśnie świadczy o naszej kreatywności. Także mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał. Jeżeli tak, w ogóle dziękuję, że zostaliście ze mną, że jesteście ze mną. Jeżeli oczywiście Wam się podoba dalej, to kciuk w górę nie zapomnijcie o subskrypcji i naciśnięciu dzwoneczka, a ja jestem bardzo wdzięczna za to, że mnie wspieracie i za to, że mogę Wam przekazywać różne treści i oczywiście każdorazowo moc energii. Także widzimy się już jutro. Dobrego wieczoru, pa pa!